Poprosiłabym, żeby zamknęli Państwo oczy i wyobrazili sobie, że jesteście w gabinecie stomatologicznym. Słyszycie Państwo pracujące maszyny wydające nieprzyjemne dźwięki? Czujecie zapach środków dezynfekcyjnych i materiałów stomatologicznych jednoznacznie kojarzonych z tym miejscem? A może gdzieś zza drzwi dochodzi do Was płacz bądź krzyk wystraszonego dziecka? Myślę, że większość z Państwa bez mojej pomocy wygenerowałaby w wyobraźni podobny obraz. Wydaje mi się, że spora część z Was zgodzi się ze mną. Nie są to skojarzenia przyjemne i raczej nie zachęcają do częstych wizyt. Wielokrotnie przedstawiano mi właśnie taki obraz stomatologa. Zaczęłam się nawet zastanawiać, czy warto wiązać przyszłość z tak nielubianym społecznie zawodem. Na szczęście, zamiast się poddać i zmienić zdanie, postanowiłam zastanowić się, co można zrobić, żeby zmniejszyć lęk pacjenta przed wizytą w gabinecie stomatologicznym. Tak właśnie zainteresowałam się wirtualną rzeczywistością, która jest od lat szeroko wykorzystywana w grach komputerowych, filmach, symulacjach wojskowych czy szkoleniach lotniczych. Dotychczasowa literatura mówi jedynie o wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości w trakcie leczenia dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym, którym podczas przeprowadzanych zabiegów wyświetlano bajki. Wyniki tych badań są naprawdę interesujące i o ile część z nich może wydawać się Państwu oczywista, na przykład to, że dzieci były spokojniejsze, mniej ruchliwe, lekarzowi pracowało się łatwiej, a czas leczenia był krótszy, o tyle część z nich jest doprawdy fascynująca. Młodzi pacjenci uznali leczenie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości za mniej bolesne. Tak więc, skoro dzieci mogą być bardziej odprężone i mniej zestresowane, dlaczego nie miałoby to działać u dorosłych? Możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii celem zwiększenia komfortu pacjenta jest ogromnym krokiem w przyszłość. Tak właśnie powstała koncepcja moich badań naukowych, w których chciałabym wykorzystać wirtualną rzeczywistość celem odwrócenia uwagi pacjenta od przeprowadzonego zabiegu. Oczywiście badania takie nie mogą się tylko opierać na subiektywnej ocenie pacjenta i badaniu ankietowym. Celem obiektywizacji wyników przeprowadzone zostaną dodatkowe pomiary, takie jak częstość pracy serca, częstość oddechów, saturacja, czyli wysycenie krwi tlenem, a nawet badanie składu potu. Moja obecna hipoteza zakłada, że wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w trakcie leczenia doprowadzi do zmniejszenia poziomu odczuwanego przez pacjenta stresu. O tym, czy te przypuszczenia się potwierdzą, opowiem Państwu najprawdopodobniej za rok na następnej konferencji po faktycznym przeprowadzeniu tego badania. A teraz chciałabym, żeby Państwo ponownie zamknęli oczy i wyobrazili sobie kolorową i tętniącą życiem wielką rafę koralową u wybrzeża Australii lub hipnotyzujący przelot nad kanionem w stanie Colorado. To wszystko przy akompaniamencie relaksującej muzyki, a gdzieś w tle lekarz-stomatolog prowadzący leczenie. Dużo lepiej, prawda? Dziękuję za uwagę.